Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj temat, ściągam przednie koło, żeby dostać się do ślimacznicy i zobaczyć, czy da się coś tutaj zrobić, w jakiś sposób zamontować ten kontaktron, czujnik prędkości. To jest mój ślimak ze smarem czerwonym. Tak jak tutaj widać, było trochę smaru, tawotu, już to wszystko myję, przemywam. I sprawdzam, co mogę wykombinować. Mam pewien pomysł, ale jak zawsze trzeba to sprawdzić w praktyce. Jeszcze taka mała wstawka. Chcę wyciągnąć ramkę pomocniczą trzymającą owiewkę od dołu, żeby uciąć zbędny element, który jest mi niepotrzebny, ale nie wiedziałem, że będzie tak ciężko ją wyjąć. Cały trójkąt, całe mocowanie tutaj przednie należy zdjąć. I najlepiej by było zdjąć kolektor wydechowy, żeby to sobie wyjąć. Teraz mi przeszkadza linka sprzęgła, więc kombinuję, czy uda mi się to wyjąć jakoś obracając w różne sposoby, bo chcę tutaj obciąć, zaspawać, żeby wzmocnić tą rurkę, pomalować i wstawić z powrotem. I o ile są dwie śrubki, jedna tu, druga tam, która trzyma ten suport do ramy, tak, włożenie, wyjęcie najpierw, a później włożenie może być karkołomne, bo no, miejsca nie ma za dużo i właśnie on tutaj tak się rozgałęzia. Tak, widzicie, linka sprzęgła została wyjęta, podkręcałem ten suport, trzeba uważać na przewód od czujnika na wale i mam ten suport i już idę z nim coś robić, czyli spawać. Ok, zbrodnia popełniona z jednej strony, o ile się nie pomyliłem. Górny ma trzymać i teraz drugi prosto wystający obcinam i oddaję do spawania. I powstały takie można powiedzieć rogi, nie? Albo wąsy. Dobra, koniec tych głupot i do spawania. Dobra, oddałem tutaj po sąsiedzku część do spawania. Może w tym tygodniu będę miał pospawaną, więc pomaluję i będzie fajnie. Odciążę, naprawdę to ważyło nic, ale ten element, który tak odstawał bez niczego, był dla mnie poniekąd bezużyteczny. Chociaż mogę się mylić jak zawsze, wyjdzie w praniu. Dobra, czujnik tutaj sobie moczę, czyszczę z tłuszczu i zabieram się poukładam sobie tutaj wszystko, żeby nie pogubić. Już się za to zabieram, bo to najważniejsze jest tutaj, żeby później zachować tą całą kolejność, sprawdzić wszystkie tulejki, dystanse, bo coś mi tutaj pospadało dookoła i podłączyłem multimetr, który też mam lekką zwłokę w taki sposób. Po prostu przez druciki tutaj, żeby nie dotykać. Kostka jest wpięta, to jest kontaktron, tak jak w liczniku rowerowym. I teraz mam mały magnes i sprawdzam, jak to działa. I teraz tak, jak magnes jest na płasko, działasz czy nie działasz? Coś się chyba mi wypięło. Nie, dobra, działa. I teraz tak, jak magnes jest na płasko, widzimy, że przechodzi blisko, jest sygnał. Coś tu chyba mi nie kontaktuje, wtyczka możliwe, ale głównie chodzi mi o to zobaczyć, w jakiej pozycji magnes, czy jest różnica, czy na przykład może być tak, pionowo. I wtedy widzę, w którym tylko wyłącznie miejscu pionową, czy też może być w tej konfiguracji, czy też w tej konfiguracji. Taki mały, większy magnes będzie miał większe pole magnetyczne, więc zobaczę. Plan wstępny jest taki, nie wiem, czy się mi to uda zrobić, żeby wstawić kontaktron w to miejsce, a do ślimacznicy przyczepić mały magnes, żeby to wszystko było tutaj w środku pracowało. To jest moje życzenie, ale czy da się tak zrobić, czy to jest odpowiednia średnica tego kontaktronu, czy uda mi się wyjąć ten ślimak, który jest chyba zakuty. Chyba to jest wprasowane, bo nie ma możliwości na tą chwilę, żeby go wydobyć. Ale najpierw sprawdzę faktycznie czułość
czułość tego małego magnesu, który mógłbym umieścić, bo by się tam zmieścił. Większy magnes będę miał problem. Jak widzicie, bardziej jest tutaj z brzegu czułe, niżeli wyżej. Ale to normalne. Super informacja. Mam już zatkane, tutaj pospawany stelaż owiewki z dołu. I tutaj sąsiad obok pospawał mi to, powiedział mi nawet tigiem, że materiał jest bardzo chudy. No tak, bo to jest cienkościenna rureczka. I wspawał mi tutaj śrubę, łeb śruby imbusowej. Zaraz to sobie utnę, wyszlifuję i będę mógł później wyszlifować i pomalować już, więc szybko zrobione. A ja dalej walczę tutaj z tym ślimacznicą. Chcę ją tutaj rozwiercić, aby uwolnić ślimak i pomierzyć tą średnicę, ale walka trwa z frezem małym. Tutaj pierścień aluminiowy, żeby podobnie jak z czujnikiem temperatury, muszę go tutaj rozwiercić, uwolnić ślimak, pomierzyć średnicę i zobaczyć, czy ten plan się ziść. Jeżeli nie, no to tylko tutaj zatkam czymś, bo najważniejsza w tym przypadku jest ta tuleja, bo i tak nie będę używał tej ślimacznicy, ten dystans, więc może być to później puste, jeżeli ten plan się nie powiedzie. No i okej, rogi są obcięte, tutaj wstępnie przyszlifowane, zostało tylko oskrobać z farby i nałożyć nową, więc element niebawem wróci do motocykla. Niebawem, dlatego że elementy, sprawy lakiernicze są moją bardzo słabą stroną. Nie znam się na tym aż tak dobrze i wiem, że cokolwiek pomaluję, no to i tak zardzewieje dość szybko. Trudno. Najlepiej by było to oddać do malowania proszkowego, ale spróbuję tym, co mam, pomalować i ruszamy temat dalej. Dobra, tutaj sobie fryzuję. Średnio to idzie, ale idzie. Najważniejsze, że idzie. Trochę więcej czasu, cierpliwości, ale na pewno się dostanę do tego. Dobra, zabieram się dalej za borowanie. Tu są potrzebne niezliczone ilości cierpliwości, bo ten mały frez skrobię, ale myślę, że jeszcze został gdzieś z milimetr, możliwe, albo i więcej. O, i to tak wszystko idzie sobie powolutku. Zobaczcie, jak to głęboko już jest sfrezowane, dobre z 6-7 mm w głąb i jeszcze końca nie widać. Więc no muszę to wyjąć. Więc będę frezował do końca. Tutaj już chyba zaczyna być widać od środka. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie widać końca, jeszcze trzeba frezować, więc cierpliwości. Czy można uznać to za sukces? Mamy dziurę, mamy otwór, mamy ślimak. I naprawdę było trzeba sporo wyfrezować. Drugie tyle praktycznie co wystawało. Czyszczę z tego smaru, który jest w środku jeszcze. Wyszlifuję na równo i pomierzę średnicę. Ok, już wstępnie wyczyszczone i tak. Oczywiście mój ślimak jest uszkodzony, tutaj widać zryty.
I jak widać, ilość, tutaj frez ten kulisty chodził, więc ilość do sfrezowania aluminium, żeby wyjąć, jest spora. To jest około prawie 7 mm. Trzeba w głąb frezować. Tutaj widać, ile trzeba sfrezować w głąb. Prawdopodobnie można by to było jakoś, nie wiem, bo to na pewno jest na wcisk, bo innej możliwości nie ma, zrobione, więc prawdopodobnie gdyby było za co chwycić konkretnie, można by było to rozgrzać i spróbować to wyprasować. No, dobra, zabieram się do dalszych prac z tych związanych, z tego wszystkiego to idzie do wyrzucenia, jedynie może mała podkładka do czegoś mi się przyda. Ślimak do wyrzucenia, czyli ktoś mi może powiedzieć: Simon, ale po co ty niszczysz ślimacznicę, która działała? No cóż, potrzebuję mieć części, a nie będę szukał, żeby kupić ślimacznicy, która nie działała, żeby ją rozwalić. No, więc rozwalam, psuję dalej. Otwór wewnętrzny tutaj to jest około 10 mm, który wchodzi, i ten plastikowy, tutaj średnica to jest 11 mm, ewentualnie można to wyciąć i zeskrobać, żeby włożyć, albo też można spróbować zobaczyć, czy sam wkład, czyli sam kontaktron, czy uda się go wysunąć z tego plastiku. Wtedy on będzie miał średnicę dużo mniejszą i może wtedy uda się go bezpośrednio tutaj wsunąć, zaadoptować. Już to sprawdzam. Próbuję tutaj nadciąć, wyciąć to, może się otworzy, bo nie chcę wyrywać, żeby nie wyrwać z przewodami, bo to prawdopodobnie jest zwykły szklany kontaktron w środku, więc trzeba uważać. Utnę te uszy. Niszczy dzisiaj Simon. Zeszlifowany kontaktron. Tutaj nam wchodzi do środka nawet z luzem. Tak, jest w środku. I teraz cała zabawa, żeby ten mały magnes zamontować tutaj, czyli sfrezować piękne zęby, oryginał z Hondy, który kupiłem jakiś czas temu, chyba za 40 euro. Tutaj sfrezować, włożyć magnes i pomysł pierwszy to jest później dużą opaską termokurczliwą założyć i zrobić taki cienki pasek. No, magnes nie powinien wtedy wypaść, zrobić tylko rowek tutaj pod magnes. Zabieram się do pracy. Magnes jest dość mały, więc spróbuję najpierw pilniczkiem, iglaczkiem sobie zrobić tutaj ten rowek. Dowolnie którym miejscu sobie chcę. Jest tutaj taki rowek. Wystarczy teraz będzie dopasować go do magnesu. Jeszcze go trzeba troszeczkę poszerzyć delikatnie. Jeszcze trochę podpiłować. Mam taką rurkę dużą, która praktycznie powinna zacisnąć mi magnes w tym miejscu. No i spróbuję to użyć, tej metody. Magnes teoretycznie nie powinien nigdzie uciec, bo siedzi w swoim miejscu, będzie dociskany przez opaskę, przez koszulkę termokurczliwą, więc powinien zachować swoje miejsce cały czas. Taki jest plan do dzieła. Kurczona opaska wygląda tak. Tutaj jest magnes w tym miejscu, więc sam nie powinien wypaść. To daje troszeczkę plus do średnicy, ale dobra, już nie wkładam, bo są tutaj te podkładki, które trzeba dać i nasmarować. Włóżmy nasz truk, nasze coś. Włóżmy nasz kontaktron do dziury.
No wchodź, głęboko sobie tam wchodź i obracamy. Coś się chyba musiało nam rozpiąć. A nie, dobrze. Teoretycznie tak. Skoro mamy sygnał, to można uznać za gotowe. To wypadałoby nasmarować, ale zanim będę smarował, to trzeba kontaktron wkleić na jakiś dobry klej, typu nie wiem, kropelka czy coś takiego, żeby on sobie siedział w swoim konkretnym tutaj miejscu i coś zrobić tutaj z wyjściem przewodu. Wyjście przewodu to wystarczy wziąć z pancerzyka linki, to co było wcześniej. To co tutaj się wkręcało, to jest jak to przyczepione jest do pancerzyka linki, a też jakąś opaską typu termokurczliwą. Wystarczy ją przeciąć i na siłę wyciągnąć i mamy tak. Linka już do niczego nie będzie zdatna w tym przypadku, więc to już można wyrzucić. Mamy ten plastik, mamy detektor i wypadałoby to pokleić, polutować, pomontować i praktycznie powinno i teoretycznie to działać. Zobaczymy. Tak, niestety, ale dalej trzeba psuć. Czyli tak, ucinam tutaj przewód. To jest przewód już docelowy. To, co było w zestawie dostarczone, czyli w takim jeszcze pancerzyku plastikowym. I tak, ucinam ten przewód, przewlekam tutaj, wyciągam trochę z długości, lutuję, wkładam tutaj do środka do tego plastiku, obkurczam opaską termokurczliwą, ewentualnie jeszcze sobie później, nie wiem, czy klejem będę musiał zacisnąć, czy nie. I teoretycznie powinienem mieć to połączone. Wtedy minimalizuję ryzyko, że jest kostka, pomimo że jest wodoodporna, ale jest kostka połączeniowa z cienkim przewodem bezpośrednio. To wszystko będzie zabezpieczone już przy ślimaku i wklejam trzpień tutaj do środka. Jeszcze nie wiem, czy na super glue typu cyanoakryl, czy rozrobię kawałek żywicy. I taki jest plan. No to zabieram się za psucie. Obcinam i lutuję. Wtyczka szkoda, ale zachowam. Jest ucięta. Teraz pozostaje tą stronę uciąć i przylutować. I co jest fajne w tym, że średnica tej plastikowej osłonki, rurki idealnie wchodzi tutaj w ten plastik od linki. To jest bardzo fajne. Koszulka termokurczliwa z klejem też idealnie, wręcz na wcisk wchodzi tutaj. Tutaj mamy karbowane takie powierzchnie, więc też powinno się dobrze trzymać. To sobie jeszcze odtłuszczę. Przewód w środku, w tym plastiku, jest możliwość go przesuwania delikatna, co jest dobre i niedobre, ale to też dam drugą termokurczliwą osłonkę tutaj, żeby też później sobie to zablokować, tą możliwość, i będzie to zaraz zmontowane. Zlutowane, zabezpieczyć koszulką i podążać dalej za tym moim pomysłem.